Doświadczyliśmy bolesnego zamykania bardzo dużych projektów. To nie jest fajne doświadczenie. Tak mówię teraz o tym ludzie i powiązania i historia. Powstała konkurencja, która zaczęła nas kopiować i to czasem żywcem kopiując pliki typu jakieś privacy policy, czy regulaminy, czy FAQ z naszej strony na swoją, tylko czasem nawet zapomnieli podmienić nazwę firmy, co po prostu jest śmieszne. Coś, co chcesz, żeby się wyskalowało, a nie dowozi, wymaga cię więcej uwagi niż coś, co działa ok, ale no nie musisz na to tak bardzo patrzeć i tam, nie wiem, pilnować, bo jest w porządku, ale jakbyś się przyjrzał i zrobił coś więcej, to może byłoby dużo bardziej efektywne niż to, co tam próbujesz wyciągnąć, ale nie działa. Damian Szczepański. O marketingu, biznesie, o życiu. Witam Was serdecznie. Z nami dzisiaj jest CEO firmy, która generuje 250 000 000 złotych przychodu. I dlatego myślę, że będziemy mieli mnóstwo możliwości do dowiedzenia się bardzo ciekawych rzeczy, jak takie firmy operują i jak operują przede wszystkim osoby, które takimi firmami na co dzień zarządzają. Witam Cię, Aleksandrze. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się przyjść do nas i podzielić swoją wiedzą. Ta przyjemność po mojej stronie, dziękuję za zaproszenie. Jakbyś pokrótce opowiedział, jak to się stało, że rozwinąłeś swoją karierę zawodową od człowieka, który pracował w customer support na początku, do prezesa tak dużej firmy, praktycznie ćwierćmiliardowej firmy, jeżeli patrzymy tylko na przychody, co jest niewyobrażalne z punktu widzenia osoby, która prowadzi stosunkowo małą firmę. To nie jest prosta odpowiedź, jakbym można sobie od razu założyć. Na tą drogę składa się wiele różnych czynników tak naprawdę. Ja nie zaczynałem, powiedzmy tak, zacząłem pracę u nas w Commerce Media Tech, wcześniej w CodeWise w 2015 roku, czyli już 9 lat jestem w firmie. Zostałem CEO po mniej więcej 6 latach pracy. Ale to nie była moja pierwsza praca, to nie była moja pierwsza firma. Jak dołączyłem do CodeWise wtedy, to ja już miałem 10 lat doświadczenia zawodowego w różnych miejscach, w różnych firmach, w różnych stanowiskach. Miałem doświadczenie w prowadzeniu swojej własnej działalności, mikro, ale wciąż swojej własnej. Więc jak dołączyłem na stanowisko account managerskie, to było bardzo ciekawe wyzwanie pod kątem rodzaju firmy i pracy i tym mnie przyciągnęło CodeWise w ogóle do Krakowa, gdzie musiałem się przeprowadzić, dojeżdżać przez jakiś czas, ale tak dynamicznie ta firma dawała dużo możliwości rozwoju. I tutaj klub polegał na tym, że już miałem sporo doświadczenia z różnych obszarów i byłem w stanie wykorzystać w tych nadarzających się okazjach w firmie. Firma rosła, firma się zmieniała, firma ewoluowała. Musieliśmy dojrzewać stopniowo, dokładać nowe funkcje, nowe zespoły w organizacji i to powodowało, że powstawały właśnie możliwości na przejęcie tych rzeczy. Czyli jak zaczynałem jako account manager, dała się okazja, żeby zostać liderem tego zespołu. No to wziąłem tą odpowiedzialność na siebie, udowodniłem, że mogę to zrobić, robię to dobrze, wykonuję swoją pracę. I wtedy, gdy pojawiały się inne możliwości, no to tak, zgłaszałem się i byłem otwarty, żeby to robić, próbować i dowozić. No i stopniowo przez ileś tam lat doszedłem do poziomu, gdzie dostałem możliwość, okazję zostania CEO. I to nie było takie hop siup, że już tak, zgłaszam się, biegnę, bo to było kolosalne wyzwanie. Nadal jest, ale no byłoby głupotą nie skorzystać z takiej okazji po prostu, nie? I tak w mega skrócie wyglądała ta ścieżka, ale tych rzeczy tam moglibyśmy pewnie cały podcast poświęcić na sam ten temat. A czy to było tak, że ktoś przychodził i mówił, potrzebujemy nowego lidera i ty mówisz, to ja sprawdzę się w tej roli, czy raczej ty proponowałeś, dobra, nie mamy, dajmy na to, odszedł, czy w jaki sposób rola była do obsadzenia i ty się zgłaszałeś? Jak to właśnie wyglądało? Czy ktoś przychodził i mówił, jest potrzeba i ty wtedy mówiłeś, jestem i skłaniam się do przejęcia tej roli? Czy raczej to było tak, że ty widziałeś, że jest coś do zrobienia i szedłeś w to sam? Mogę powiedzieć o takich dwóch aspektach tej ścieżki. Jedna sytuacja, którą do dzisiaj pamiętam i tutaj chcę wspomnieć kolegę Tomka Kaszanowskiego, który u nas pracował wtedy i był moim menadżerem, liderem. Mieliśmy jakiś projekt wdrożenia metodologii, tworzenia strategii zarządzania
Działaliśmy z konsultantami, oni nas wyszkolili, no i potem przyszedł moment, kto to będzie koordynował, organizował w firmie. I była cała grupka już wtedy nas liderów, team leadów, którzy w to byli zaangażowani. No i pytanie, kto to weźmie. No i wtedy Tomek szepnął, że tak powiem, albo zrobić to sam, albo po prostu nie ma tej okazji, nie? I ja się zgłosiłem. Jakby dzięki temu, że miałem kogoś, kto okazywał wsparcie i wiedział, że chciałbym, ale no ma się takie bariery, tak? To nie jest takie hopsiu, nie jestem ekstrawertykiem, który biega za okazjami i wszędzie jak nie wejdzie przez drzwi, to oknem wejdzie. To nie jestem ja, ale wtedy dzięki pomocy zgłosiłem się i to jakby przełamało też taką pewną barierę. I zacząłem to robić, zacząłem działać. Byłem też bardziej widoczny wtedy w firmie. Pracowałem z większym jak gdyby zakresem ludzi w firmie niż tylko wtedy, kiedy działałem ze swoim tym poletkiem, że tak powiem. I to spowodowało, że też brałem udział w bardziej wysokopoziomowych dyskusjach odnośnie strategii produktu, odnośnie tego, jak chcemy działać, z jakimi klientami to chcemy tworzyć. I taka sytuacja generuje potrzeby. Na przykład, czyli organizacja mówi, że chcemy iść w tym kierunku. To co potrzebujemy, żeby to osiągnąć? I wtedy okazuje się, że dobra, to musimy mieć jednak ten porządnie zbudowany dział sprzedaży. Codex na początku nie miało w ogóle sprzedaży. Zero. To było ogarniane przez account managerów, przez nas. Było robione przez taki community management, przez foundera. Tak naprawdę i dopiero na pewnym etapie dojrzeliśmy do tego, że no musimy coś zmienić, żeby po prostu iść dalej, żeby dalej się skalować i rosnąć. I to wychodziło w takich dyskusji organicznych, no i wtedy każdy patrzy na siebie, dobra, to kto to zrobi? Okej, biorę to na siebie, nie? I dokładałem sobie to jakby do zakresu odpowiedzialności. Często bez jakichkolwiek zmian, stanowisk, gratyfikacji, bo to chodziło o to, żeby po prostu robić coś więcej, robić coś fajnego i rozwijać się. Poczuliście nagle po przychodach, że taka zmiana i wprowadzenie działu handlowego jest potrzebne? Czy jak to zaobserwowaliście, że nagle ten dział powstał w ogóle i że nagle jest ta potrzeba, żeby aktywnie wychodzić bardziej do klientów i bardziej w sposób taki przemyślany ten proces sprzedażowy układać? Potrzeba na dział handlowy wyniknęła z tego, że Volume, mówię o tym produkcie, który właśnie wtedy wdrażaliśmy ten dział sprzedaży, jest platformą SaaS-ową i on miał po prostu książkowy, taki piękny product market fit wtedy, kiedy go wypuściliśmy na rynek. Nie było nic podobnego, nie było żadnych podobnych konkurentów, żadnych cloudowych, żadnych SaaS-ów, były wszystkie jakieś instalowane software do trakowania. Chodzi o produkt służący do śledzenia, optymalizacji i automatyzacji kampanii reklamowych w wielu różnych źródłach ruchu. I tam w 2014-2015 nie było nic podobnego. Dopiero później konkurencja powstała, nas goniła i to po prostu sprzedawało się samo. To nie było potrzeby, żeby to sprzedawać. Jeździliśmy wtedy już na konferencje, bo w tej branży naszej konferencje są bardzo ważnym elementem do marketingu, do budowania relacji, do sprzedaży i to w zupełności wystarczało. Tak naprawdę. Cały czas rosła ilość subskrypcji, ludzie z nami zostawali na lata, nie było problemu. Tylko że rynek był dosyć konkretny, ta nisza była stargetowana i w pewnym momencie zrobiło się płasko, tak, już te wzrosty nie były tak dynamiczne, powstała konkurencja, która zaczęła nas kopiować i to czasem żywcem kopiując pliki typu jakieś privacy policy, czy regulaminy, czy FAQ z naszej strony na swoją, tylko czasem nawet zapomnieli podmienić nazwę firmy, co po prostu jest śmieszne, ale hej, byli trochę tańsi, no to niektórzy klienci już tam z nimi działali, więc mieli jakąś interakcję. I to spowodowało w pewnym momencie, że musieliśmy zacząć myśleć, w jaki sposób możemy podbić wyniki, podbić sprzedaż produktu, subskrypcji. Stanął pomysł na dołożenie działu sprzedaży. Co nie jest łatwe w takim product-led SaaSie, no bo wtedy zaczynają ci się dyskusje, czy jest to bardziej sales-led, czy product-led, czy dalej działamy według takich stricte opartych na, nie wiem, feedbacku, na researchu działań, czy jednak ten push sprzedażowy jest ważniejszy, bo sprzedawca ci powie, że mamy takie, nie wiem, requesty od klientów, jak je zrobimy, to dosprzedamy coś tam więcej, podbijemy wynik short term i wiesz, i trzeba to potem balansować. To zależy od strategii firmy w danym momencie, czy faktycznie masz firmę, którą budujesz na lata, masz tą długą strategię
skupia się stricte na value dla klienta, ale takim value, które pozwoli ci się rozwijać długoterminowo, czy, no nie wiem, musisz podbić wynik, żeby udowodnić inwestorom, czy jak jesteś na giełdzie, czy w jakikolwiek, czy chcesz sprzedać firmę, no to wtedy long term nie jest najważniejsze tak naprawdę. Wtedy patrzysz na krótkoterminowe cele i wtedy zmieniasz troszkę działanie i dowozisz to, co po prostu dowozi wynik w tym momencie. I u nas właśnie było tak dosyć to trudne do zbalansowania, wtedy już też firma, nie było to oficjalnie powiedziane, ale wszyscy czuliśmy, że zbliżamy się do tego, że Robert, właściciel, będzie chciał sprzedać organizację. Nowy CEO no też w tym kierunku dążył, jakby właśnie wzmacniał ten trend, żeby budować sprzedaż, że ten sprzedaż miała dużo więcej do powiedzenia niż kiedykolwiek. I na podstawie tego jakby to rozbudowywaliśmy i działaliśmy dalej. W tym momencie jest to bardzo zbalansowane, moim zdaniem przynajmniej, z mojej obserwacji. I wydaje mi się, że udało nam się taki balans zrobić między produktem a sprzedażą, że dogadują się, a nie ma tam takiego otwartego konfliktu, a były czasy, gdzie był otwarty, ostry konflikt po prostu. A z twojej perspektywy, gdyby Robert Greene wtedy przed tą sprzedażą jeszcze firmy, nie wiem, podszedł do tej sprzedaży rok wcześniej, jak ty uważasz? Bo i tak patrząc, trochę słuchając tego, wydaje mi się, że był taki moment, kiedy były największe wzrosty i czy to nie był właśnie tak może subiektywnie lepszy czas na to, żeby tą firmę sprzedać? Czy nie uzyskałby lepszej wyceny przez to w momencie, kiedy właśnie nie doszłoby się jeszcze do tego spowolnienia wzrostu, jak ty uważasz? No to już teraz jest wróżenie z fusów, ale prawdopodobnie tak. W momencie, kiedy mieliśmy te KPI były bardzo, bardzo atrakcyjne, był bardzo silny wzrost w obu produktach, które wtedy były w firmie. Pewnie wycena byłaby większa i pewnie sprzedaż byłaby łatwiejsza. To był ten czas, kiedy były okładki Forbesa i ten cały hype. Że wtedy to był najlepszy punkt. Wtedy był pik, gdzie faktycznie pewnie by to było zupełnie inna historia. Ale w tamtym etapie Robert skupiał się na innych projektach. To nie mówię o jakichś swoich pobocznych projektach, tylko na innych produktach. I zakładał, że dzięki temu, że mieliśmy taką przewagę technologiczną w tych produktach, które do tej pory już stworzyliśmy, to możemy tym samym mindsetem stworzyć inne i zrobić jeszcze większą skalę firmy. No i wtedy ewentualnie pewnie rozważać jakieś wyjście lub cokolwiek innego. No i to miało sens, ale rozmyło uwagę, przeniosło jego uwagę też na obszary, w których on nie miał doświadczenia, bo te nasze oryginalne produkty to wynikały, tak naprawdę on był takim klientem zero i był w stanie powiedzieć, co ma sens, co nie ma sensu, bo sam ich używał, a jak wchodziliśmy w obszary dużo większe, takich bardziej enterprise'owych rozwiązań, no to już nie była jego broszka i tutaj wydaje mi się, że nie znaleźliśmy, nawet zatrudniając turbo drogich ekspertów z rynku, tego, jak można się wbić, załóżmy w te nowe segmenty, które chcieliśmy się wbić i to wtedy no rozmyło jakby fokus, podniosło strasznie koszta, bo zaczęliśmy skalować te produkty, które nie były dochodowe, tutaj spowolniła sprzedaż, no i wtedy masz problem, tak, co z tym robić, no i wtedy trzeba było optymalizować i dążyć do sprzedaży. I ostatecznie wycofaliście się z tamtych produktów? Tak, finalnie tak, zajęło to dużo dłużej niż się można było spodziewać, to nie było fail fast, to było bardzo, bardzo, bardzo dużo fail, ale nikt nie chciał wyjąć wtyczki. Tak naprawdę ostatni z produktów, które próbowaliśmy rozwijać jako dodatkowy, to ja zamknąłem w 2022. Zrezygnowaliśmy po prostu z kontynuacji tego projektu, bo nie widzieliśmy opcji, jak tutaj można by go wyskalować. Był na tyle długo już rozwijany, próbowany, że on już stał się nawet technologicznie nie do końca adekwatny do dzisiejszych czasów, więc nie było kompletnie sensu, żeby to kontynuować i też chcieliśmy się skupić na tym, co działało, co mieliśmy i co zawsze wręcz prosiło się o 100% uwagi, a nie dało rady, ponieważ mieliśmy te inne poboczne jeszcze tematy, które wymagały dużo pracy, bo coś, co chcesz, żeby się wyskalowało, a nie dowozi, wymaga cię więcej uwagi niż coś, co działa ok,
ale no nie musi na to tak bardzo patrzeć i tam, nie wiem, pilnować, bo jest w porządku, ale jakbyś się przyjrzał i zrobił coś więcej, to może byłoby dużo bardziej efektywne niż to, co tam próbujesz wyciągnąć, ale nie działa. To jest trudne decyzje. Zależy, kto ma jakie plany i jak ma dużą poduszkę finansową tak naprawdę i możliwość wykorzystania tej poduszki też, bo to potem zależy od kto jest właścicielem organizacji, ale finalnie dla nas to wyszło bardzo na korzyść. Skupiliśmy się na naszych korowych, głównych produktach i poprawiliśmy ich sytuację. I teraz mamy trochę capacity, jakby będę mieszał polski z angielskim, bo głównie po angielsku cały czas funkcjonuje, że tak powiem. Mamy więcej możliwości, żeby popracować nad nowymi projektami. Tylko to jest zupełnie inne podejście z naszej strony, a zwłaszcza z mojej strony do tego, jak chcemy je rozwijać. Bardzo stawiam na taki startup mindset, na minimalne inwestowanie w te nowe jakby pomysły do czasu zwalidowania, że one faktycznie mają sens. Czyli dopóki nie mamy jakiegoś MVP, gdzie ktoś powiedział, tutaj daję pieniądze i chcę to kupić i mamy tam, załóżmy, kilku takich osób, które by chciały to faktycznie kupić, to nie będziemy tam, nie wiem, zatrudniali zespołu 10 deweloperów lub jakichś innych dodatkowych osób, żeby to rozwijać, dopóki faktycznie nie będzie widać, że ma to sens. I takie pomysły możemy w ten sposób realizować dużo, równocześnie, minimalnym nakładem. Czy są jakieś takie rady, które mógłbyś dać osobom, które rozwijają jakiś produkt i właśnie nie wiedzą, czy warto by było, czy nie należy po prostu z niego zrezygnować? Kiedy z tego twojego doświadczenia, kiedy należy rozważyć to, czy nie zakończyć projektu? Nie wiem, czy w tamtych produktach byli już klienci płacący, czy w ogóle odbijaliście się od klientów, czy koszty dalsze rozwoju były takie duże, czy są jakieś takie przesłanki, które mogą pomóc osobie zastanawiającej się, czy nie należałoby już tego produktu, tego jednego projektu porzucić, które mógłbyś ze swojego doświadczenia przytoczyć, żeby komuś pomóc podjąć lepszą decyzję? Mhm. No to są zawsze trudne bardzo decyzje, zależy. Dlatego moim zdaniem najlepiej jest mieć na dzień dobry odpowiednie podejście do tego. To, co powiedziałem przed chwilą, skupić się na tym, żeby mieć kilka pomysłów nawet i spróbować je zweryfikować z rynkiem jak najszybciej. To fail fast, oklepane ma sens, kompletnie ma sens i lepiej spróbować coś pogadać z jakimiś potencjalnymi nawet klientami, odbić od nich ten pomysł, usłyszeć kilka razy, że nie to w ogóle o co chodzi, że tego nie kłam i odpuścić, poszukać innego, niż wyjść z założenia, nie, to na pewno w to wejdziemy, jesteśmy super, ekstra, zainwestujemy w to pieniążki, zróbmy jakąś już działającą rzecz, znajdziesz może nawet kilku klientów, ale to się potem, załóżmy, nie zacznie skalować, nie odbije się, a ty jesteś przywiązany do tego. Już masz więź, to się może tak powiedzieć dziwne, ale jak poświęciłeś czas na stworzenie czegoś i to już jest, działa, funkcjonuje, są w tym ludzie, dużo trudniej jest potem to zabić po prostu. Następuje taki proces. Zwłaszcza jeżeli za tym stoi jakiś zespół, który jest do tego zatrudniony, zaangażowany, pracuje nad tym, no to zamknięcie projektu wiąże się często z zwolnieniem tych ludzi. A w najlepszym przypadku przeniesieniem ich gdzie indziej, jeżeli sobie ktoś może to pozwolić. Więc ta decyzja jest dużo trudniejsza, dlatego im bardziej jesteśmy w stanie wcześniej zweryfikować, czy ten projekt ma sens, czy chcemy faktycznie to rozwijać dalej, tym lepiej dla wszystkich tak naprawdę zaangażowanych. W momencie, kiedy już coś faktycznie rozwinęliśmy i to działa, to jeszcze można próbować w takim startupowym stylu, że ktoś sobie można to pozwolić też finansowo, robić pivoty. Są takie fajne wykresy dostępne. Na LinkedInie to czasem się przewija u różnych osób. Oryginalnie chyba jest taki podcast, Lenny's Podcast. Lenny to oryginalnie stworzył. Ile było czasu od stworzenia, jakby powstania firmy do finalnej wersji tego produktu. To są z Figma, jest jakiś Monday.com, Netflix jest chyba wrzucone i tak dalej. I tam często widać, że ktoś miał pierwszy pomysł, ale zajęło na przykład komuś 6 lat dojście do aktualnego, który wybuchnął i wyskalował. Nie? Więc też można mieć takie podejście, ale to naprawdę wtedy trzeba po prostu też mieć ten mindset i pilotować i działać nad tym projektem.
Wtedy zostawiamy całą infrastrukturę, ale zmieniamy pomysły. Ale to też trzeba do tego tak podejść, że jak ten pomysł nie wypali, to robimy kolejny pomysł, a nie, że to jest moje dziecko, ja tutaj tak na pewno wymyśliłem, to jest genialne, i potem kończymy z bankructwem na przykład, nie? Bo ktoś włożył to tyle pieniędzy, że już nie jest w stanie tego udźwignąć. Z tym dzieckiem to się na pewno zgadzam, bo ja miałem takie podejście, jak pierwszy raz założyłem firmę w wieku 20 lat, że to jest moje dziecko, no i później skończyłem 7 lat na emigracji. Na szczęście już teraz, budując te nasze projekty, które teraz mamy, wiedziałem, że to nie jest moje dziecko i dzięki temu wielokrotnie przekształcaliśmy model biznesowy i nie byłoby nawet, gdybym nie miał tego mindsetu, że muszę dostosować się do tego, co potrzebuje rynek, a nie do tego, co ja uważam, że jest najpiękniejsze, to nie byłoby tej firmy, nawet nie byłoby tej naszej rozmowy. No właśnie. Także to jest szalenie ważne, żeby słuchać klientów. A powiedz mi, z jaką ilością ludzi ty na co dzień pracujesz, jeżeli chodzi o zarządzanie tą firmą? Bo rozumiem, że są 2 główne projekty, Zero Park i Volume. I na tym skupiacie swoją uwagę, ale robicie też jeszcze jakieś poboczne MVP, tak? Żeby sprawdzać inne rzeczy, inne projekty. Ile to jest takich pobocznych jeszcze, powiedzmy, czy nawet nie nazywajmy ich pobocznymi, ale testowych projektów, i ile to jest osób, z którymi ty na co dzień pracujesz, bo rozwinę jeszcze to pytanie. Ja na co dzień na przykład muszę myśleć często o finansach, o spotkaniach z poszczególnymi ludźmi, w działach, spotkaniach działów, o narzędziach, zastanawianiu się nad nowymi funkcjonalnościami i tych rzeczy jest tak dużo, że zastanawiam się, mimo mojej znacznie mniejszej skali, że zastanawiam się, jak to jest w takich dużych już firmach. Takich stricte osób, którymi pracuję bezpośrednio, taki mój zespół korowy to jest 7 osób. Znam z każdego konkretnego głównego działu firmy, a tak całkowicie to jest 11 oficjalnych direct reports, czyli osób, które raportują do mnie w tym momencie, które są w innych jakby czy zespołach, czy w jakieś coś odpowiedzialnego, czy to te właśnie indywidualne projekty, ale nie są częścią zarządzającą firmą całej typy, nie? Bo są jakby dwa można powiedzieć podzespoły, ale ogólnie to osób, z którymi regularnie rozmawiam i dyskutuję i próbuję się dowiedzieć, co się dzieje, pomagać i tak dalej, jest dużo więcej. Ostatnio nawet pracujemy u nas w firmie w modelu hybrydowym, dla mnie zestawienie bardziej na remote first, bo dużo osób, większość osób jest prawie cały czas zdalnie, jeżeli są w biurze, no to na jakieś spotkanie zespołowe, jakieś warsztaty lub na wyjście integracyjne. I jest też część osób, która jest bardzo regularnie, bo woli być z biura. I to jest ok. Po to jest to biuro, że jeżeli ktoś ma preferencję pracować gdzieś w jakimś miejscu i lubi to, fajnie. Jeżeli ktoś chce pracować zdalnie, ale móc sobie przyjść czasem do biura, działa. I tylko, że ta praca zdalna dla mnie powoduje, że ja widuję tą część, która może przychodzi, ale w większości firmy nie widuję na co dzień. I mam zero możliwości na taką rozmowę, która kiedyś była, jak byliśmy wszyscy w biurze, że po prostu, nie wiem, ta typowa rozmowa przy maszynie do kawy, przy automacie do kawy, ekspresie do kawy, kuchni, przy jakimś posiłku, czy przy jakiejkolwiek okazji, nie wiem, drukarce, czy nawet mam pytanie do kogoś i coś, co było zawsze nielubiane, podchodzisz do biurka, przeszkadzasz sobie osobie, ale pytasz ją o coś tam i te 3 osoby dookoła też mimowolnie słyszą i wychodzi z tego jakaś konwersacja i coś się dzieje, coś się dowiadujesz i to się automatycznie roznosi po osobach dookoła. I to był duży plus pracy z biura i to jest jeden z argumentów, które dużo osób przytacza, które są takie biurocentryczne i każą ludziom wracać, bo właśnie brakuje im czegoś takiego. Moim zdaniem to można zastąpić, pracując zdalnie, tylko trzeba do tego podejść systematycznie i sobie to jakoś zaprojektować. I u nas mamy nawet, można by zrobić jakieś, nie wiem, ktoś chce robić doktora z takiej pracy zdalnej, hybrydowej, czy z biura, może nas się zgłosić, bo mamy dwa produkty, Volume Zero Park. Zero Park jest dużo bardziej biurocentryczny, bardzo lubią przychodzić ludzie do biura, siedzą sobie, rozmawiają i tak dalej. Volume jest prawie w całości zdalny.
I to już lata tak funkcjonuje, od pandemii. Pandemia spowodowała, że wszyscy poszliśmy na pracę zdalną, potem część wróciła, a część już nie chciała wracać. Poprzeprowadzali się ludzie, pracują sobie zdalnie i wszystko funkcjonuje dobrze. Nie widzę różnicy w jakby wydajności tych dwóch zespołów, czy jakości współpracy. A dla mnie osobiście brakowało mi właśnie tych takich sporadycznych, przypadkowych rozmów, gdzie mogłem szybko kogoś coś zapytać, mieć tą informację i z nią gdzieś dalej. Więc co ja osobiście zrobiłem? Prowadziłem w kalendarzu multum spotkań. Dla osób postronnych to się może dać jakby odwrotnością, nie wiem, efektywności działań, ale mam zawalony kalendarz weekly catch-upami, miesięcznymi catch-upami i to nie tylko z osobami tymi właśnie, którymi bezpośrednio współpracuję na co dzień, ale też z osobami różnymi z produktów obu, ze sprzedaży, z product managementu, z bizdev, z developmentu, żeby mieć okazję właśnie zapytać, co tam się dzieje, jak się odnoszą do tych tam zmian, które się dzieją w produkcie, czy ogólnie w firmie, co tam słychać ogólnie, jakby taki czas na porozmawianie i też uzyskanie feedbacku. W pracy takiej w pełni zdalnej zwłaszcza, moim zdaniem najtrudniej jest coś feedback, bo ludzie pewnie myślą, że łatwiej jest komuś napisać coś. No niekoniecznie, bo tam przecież jest twoje nazwisko i jak się pracuje zdalnie, to ta informacja nie przepływa tak swobodnie między ludźmi i nie da się usłyszeć tam, jest plotki jakieś, coś tam, ktoś coś gada i tam ktoś coś powiedział i to do człowieka docierało tam przez 10. osobę. W pracy zdalnej jest to dużo trudniejsze. Więc mając możliwość porozmawiania z różnymi ludźmi w różnym interwale na różne tematy, jestem w stanie wiedzieć dużo więcej. I to nie chodzi o jakieś, nie wiem, skip level meetingi i weryfikowanie tam menadżera tej osoby, to mnie kompletnie nie interesuje w takim aspekcie. Chodzi o tą konkretną osobę, co ona robi, gdzie robi i jak to wygląda. Czyli po prostu wybierasz sobie z różnych działów poszczególne osoby i tak luźno, jest to taka luźna rozmowa, którą z nimi przeprowadzasz? Nie wiem, wrzucasz im w kalendarz, czy piszecie do siebie na jakimś Slacku: hej Michał, miałbyś czas wtedy i wtedy, czy jak to wygląda? Mam ten benefit, że od niedawna mam pomoc w postaci Executive Assistant. Pomaga mi takie rzeczy ustawić, bo to było moje wyzwanie w ogóle przy takiej ilości osób i tego, co chciałbym zrobić z kalendarzem. To się wydaje jakoś może śmieszne, ale zaczną się duże schody w zarządzaniu tymi spotkaniami. Więc teraz mam taki flow, że po prostu ustaliłem sobie listę, z kim chciałem pogadać i Zuza tym zarządza, ustawia i po prostu wrzuca ludziom te spotkania. Więc jest to wbite w kalendarz. Na pierwszym mówię, jaki jest background, o co chodzi, czemu chciałem się spotkać, żeby też nikt nie stresował, że nagle o jakiś randomowy call z CEO. I do tej pory, to już jakieś mamy 2-3 tygodnie testów takich tak naprawdę, to jest świeży temat. Jestem z tego bardzo zadowolony. Bo tak jak chciałem mieć te spotkania tylko, dobra, muszę zrobić jakieś catch-upy, żeby wiedzieć, co się dzieje i tak dalej, tak zobaczyłem już po kilku rundach, że wow, to jest bardzo fajne i wracam też do tej takiej relacji z tymi ludźmi. To ciężko jest w formacie zdalnym jakby uzyskać. I tak, wybieram po prostu różne osoby, które potencjalnie wiem, że nie wiem, zarządzają jakimiś działami jeszcze dodatkowo, czy mają jakieś ważne funkcje i z nimi próbuję sobie porozmawiać tak ogólnie, dosyć ogólnie o tym, co się dzieje i pozwalam tym osobom de facto kierować tą rozmową, bo chcę też posłuchać, co oni chcą mi powiedzieć, co im leży na serduszku, że tak powiem, i z tego wychodzą bardzo fajne rzeczy i bardzo często ja tam prawie w ogóle nic nie mówię. Chyba ktoś ma do mnie pytania, bo też może wtedy zadać mi pytania, ale do tej pory przeważnie było tak, że no chcą poopowiadać, chcą pogadać, chcą coś, wiesz, zaznaczyć, zauważyć i tak dalej, nie? Wyszedł bardzo ciekawy wątek odnośnie Executive Assistant, bo też ostatnio rekrutuję na to stanowisko i dużo o nim myślałem. Jednocześnie muszę się przyznać, że nie udaje mi się dotychczas znaleźć odpowiedniej osoby, a uważam, że czytałem taką książkę Buy Back Your Time i tam jest ta rola bardzo mocno opisana i w ogóle fajnie, że to potwierdzasz, więc będzie mnie ciekawiło, jakie masz doświadczenia dotychczas. I przede wszystkim na co zwracałeś uwagę przy wyborze tej osoby? Czy to była osoba już doświadczona w tej roli, czy raczej była to osoba, którą wdrażałeś w twój proces, w twoje sposoby myślenia, w tą organizację tak
bardziej niż licząc na to, że ona przyjdzie już z jakimś know-how. Jak to wyglądało właśnie? No jest to trudny temat właśnie, to nie jest takie, jak się wydawało, że okej, wystawisz ogłoszenie i się zgłoszą osoby i od razu ktoś będzie. My de facto szukałem takiej osoby od początku tego roku przynajmniej, mamy sierpień i rozmawiałem z kilkoma bardzo fajnymi osobami, doświadczonymi, ale w przypadku tego, co ja robię i naszej organizacji, która wciąż relatywnie mała, z mojej perspektywy, to jest średniej wielkości przedsiębiorstwa, tak to można określić, jeśli chodzi o ludzi, procesy, ale asystentki dostępne w Polsce na rynku, na tym poziomie, to są często osoby z dużych korporacji. I przychodzi ktoś, kto obsługuje na przykład 2-3 osoby, jakieś VP gdzieś tam, skądś tam, nie wiem, w Torychu, w Londynie i tak dalej. I takie osoby podróżują prawie cały czas, więc ta osoba jest prawda, ekspertem w planowaniu podróży, zarządzaniu tym i tak dalej. No ja tego nie potrzebuję. Podróżuję w miarę w ciągu roku i też za granicę służbowo, ale to nie jest na tyle duże, żeby to było dla mnie główne kryterium wyboru. Na czym ja się skupiłem, to było tak naprawdę dopasowanie, no po angielsku na powiedzieć vibe, charakteru, tak, osobowości tej osoby, czy jak ogólnie na tym etapie, że to powiem, jak ja biorę udział w procesie rekrutacji na jakiekolwiek stanowisko, jestem przeważnie tam gdzieś na końcu, to dla mnie kryterium głównym na wyborze osoby jest to, czy ja bym był w stanie wysiedzieć z tą osobą biurko do biurka przez 8 godzin. Kompetencje są sprawdzone wcześniej. Ja tam nie pytam o jakieś skille i tak dalej. Pytam pewnie te same pytania, co były wcześniej, bardzo ogólne i chcę tą osobę poznać, zrozumieć, jak ona funkcjonuje, jak pracuje, jak się z nią rozmawia, i czy właśnie byłbym w stanie z kimś takim wysiedzieć. To jest proste kryterium, a jest bardzo ważne, bo ktoś może być turbo, hiper, ekstra ekspertem, ale jeżeli będzie irytować po prostu przez większość czasu, no to nie ma szans na sukces kimś takim, nawet w pracy zdalnej, bo to i tak wyjdzie też w pracy zdalnej, w komunikacji, w callach czy w tekstowej, to tak samo funkcjonuje, we flow współpracy. Więc na tym się skupiłem. Finalnie tak naprawdę udało nam się jakby zamknąć tę rekrutację w ten sposób, że nasza office managerka też się zgłosiła do procesu, a już wiedzieliśmy, że bardzo fajnie organizuje różne projekty, bo pomaga organizować wyjazdy integracyjne, jakieś większe eventy firmowe, więc ten skill taki organizacyjny ma dobry skill komunikacyjny, bo z wszystkimi się była w stanie dogadywać przy okazji tych dużych rzeczy, a musiała ogarnąć czasem całą firmę tak naprawdę. No i zdecydowałem się spróbować z nią. W tym momencie w takim procesie jeszcze tranzycji, docieramy się, działamy, ale myślę, że to był bardzo dobry wybór i będzie bardzo pomocna i już jest bardzo pomocna właśnie na przykład z tym kalendarzem, z tym działaniem. I fajne jest to, że nie ma naleciałości, fajne, zależy. Fajne jest to, że nie ma tych naleciałości, jakiegoś doświadczenia z roli właśnie w dużym korpo, tylko my sobie ustalamy jak chcemy, bo ja nie mam doświadczenia. To jest też ważne to, że jak nie masz doświadczenia z taką osobą, no to też się uczysz na bieżąco i musisz ułożyć sobie te rzeczy i ustalić jak też działać, w jaki sposób przekazywać jakieś tam, nie wiem, informacje, czym ta osoba ma brać udział, czym nie ma brać udziału, żeby mieć dostęp, jak bardzo jesteś transparentny czy nietransparentny. I wydaje mi się, że z taką świeżą osobą to można sobie ułożyć, a z kimś doświadczonym to pewnie już byłyby jakieś schematy. I to może być plus, bo po prostu ktoś przychodzi i mówi tak i tak robimy, ale jeżeli tobie to nie pasuje, no to tutaj się nie dogadacie znowu, nie? To jest ten zgrzyt, że ktoś przyjdzie z czymś, co działało wiesz, gigantycznym na 1000 osób korpo, gdzie był kilku VP czy jakiś CEO, który zarządzał gigantycznymi zespołami i ciągle gdzieś coś robił. A w tym przypadku to w ogóle może nie mieć sensu, nie? Więc to są jakby tego typu rozkminy. Więc w twoim przypadku myślę, że mógłbyś szukać, zaryzykować kogoś, kto jest po prostu, wiesz, w twoim typie osobowościowym i lubi rozwiązywać problemy. Bo moim zdaniem taka osoba i główną rolą jest rozwiązywanie problemów czyichś, bo bez tego się nie obejdzie. Bo to, co dla mnie jest kluczowe, to jest to, że ja nakreślę, jaki jest, załóżmy, temat, problem i chcę, żeby ta osoba mi pomogła go rozwiązać, a nie żaden rozwiązanie, a to sobie tylko go wklepię w kalendarz. Nie o to chodzi, nie? Ja sobie to, no zrobiłbym to, bym to wklepał, albo bym zatrudnił wirtualną asystentkę, żeby mi takie coś po prostu ktoś robił gdzieś tam, gdziekolwiek, nie? Więc dla mnie to było jakby kluczowe kryterium w tym. Umiejętność rozwiązywania problemów i taka elastyczność.
ale jednocześnie musi to być też osoba bardzo uporządkowana, Tak. żeby nie zapominała jakichś terminów albo czegoś nie nałożyła podwójnie i tak dalej, bo to też jest bardzo istotne. I powiedz mi, jakie masz odczucia? Czy ta rola była, czy jakbyś się przeniósł te kilka lat wcześniej, to wcześniej byś tą rolę obsadził teraz z tej perspektywy patrząc? Jest bardzo dobre pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym, więc teraz będzie czysty spontan. Wcześniej. Wiesz co, myślę, że dopiero od poziomu CEO miałoby to sens dla mnie, czyli kiedy faktycznie masz wszystko na sobie, bo wtedy drastycznie rośnie liczba ludzi, z którymi powinieneś mieć jakiś kontakt, właśnie wiedzieć, co się gdzieś dzieje. Ja wcześniej zarządzałem Volumem, tym jednym z naszych produktów, i jak zostałem CEO, to gdy miałem drugie tyle. Dosłownie mi się podwoiła, jeżeli nie bardziej, bo jeszcze dochodziły inne zespoły, ilość osób i obszarów do zarządzania i do pomagania i do organizowania, więc to był bardzo duży przeskok i wtedy posiadanie takiej osoby pewnie byłoby pomocne, ale to też do tego się z czasem wydaje mi się dojrzewa, tak? Też trzeba, jak się zostaje pierwszy raz CEO, moim zdaniem to jest też specyficzna kategoria, co jest może ciekawym wątkiem, taki first time CEO, który dostaje tą rolę w jakiejś organizacji, a nie był wcześniej, versus founder, który, nie wiem, jest od początku za wszystko odpowiedzialny i skaluje się i potem musi tworzyć jakąś bardziej stabilną organizację, versus ktoś, kto zrobił już te wszystkie MBA i tak dalej, już jest executive przez 20 lat i wtedy wchodzi z jakiegoś C-levelu na ten C-level na przykład. Są zupełnie inne, moim zdaniem, osoby, są zupełnie inne role i zupełnie inne sytuacje. I w moim przypadku, czy moim zdaniem takich osób, które dostają możliwość bycia CEO, wchodząc taki niekoniecznie aż tak C-level, nie jest to CFO, który został CEO, tylko ktoś, kto czymś zarządzał i faktycznie miał okazję wejść na taką rolę, musi wyrobić sobie najpierw swój jakiś styl, zrozumienie i to, co chce osiągnąć w organizacji. I czy to pomogła taka osoba? Nie pomogła też z kalendarzem, od razu takimi rzeczami, ale też trzeba zrozumieć, z czym mamy problemy tak naprawdę i z czym to się je, więc tak stopniowo mi się wydaje, że to nie jest taki must have, że zostałem CEO, to proszę tutaj chcę asystentkę, samochód, biurko, coś tam, tak? Nie, to w ogóle nie o to chodzi moim zdaniem. A wracając do tych pobocznych projektów, to ile rozwijacie, ile testujecie takich MVP i czy jesteś w stanie powiedzieć, jak powinien z twojej perspektywy wyglądać proces takiego testowania nowego produktu, nowego projektu i jakie zasoby do tego są potrzebne? To też będzie pewnie zależało bardzo od danej firmy, organizacji, stylu działania. My w tym momencie mamy 2 nowe poboczne projekty. W jednym zaangażowana jest jedna osoba i ja, załóżmy, no plus taki business developer z naszej innej dywizji, który pomaga nam jakby w kontaktach, ale jeśli chodzi o organizowanie produktu i samej funkcjonalności, to jest jedna osoba, a drugi projekt to są razem ze mną 3 osoby. Więc to są totalnie mikro zespoły, bo one są oba na zasadzie researchu / jakiegoś tam walidowania już pierwszych pomysłów i to w zupełności wystarcza. De facto jedna osoba, która jest bardzo skupiona na danym temacie, to jest wystarczający minimum na start, moim zdaniem. Tylko ta osoba musi mieć możliwość i też zajawkę w tym kierunku, że tak powiem, faktycznie jest ten taki mindset startupowy, trochę działania, pchania tego do przodu. Ja tam jestem jako taki stakeholder, który działamy tutaj, czekam na moment, kiedy dobra, to weźmy te zasoby, pogadajmy z tym, jakby otwieram drzwi jakieś tam w organizacji. Jeszcze jest 3 osoba, która pomaga w takim frameworku, jak do tego podejść po tym researchu, produktu i tak dalej. Nie? To będą SaaSy, czy to będzie jakiś inny produkt? Jeszcze nie wiemy. Czyli jesteście na etapie, właśnie jak to wygląda? Rozmawiacie z potencjalnymi klientami takiego rozwiązania? Czy robicie jakiś MVP i dopiero wtedy rozmawiacie z potencjalnymi klientami? Czy jeszcze od innej strony do tego podchodzicie? Zaczynaliśmy od takiego desk researchu, zwłaszcza w tym projekcie, powiem, pod retail media, pod ten obszar rynku. Ogólnie jako firma Commerce Media, to skupiamy się na tym obszarze rynku commerce mediowym i retail media to jest jakby segment tego rynku. Więc to jest taka z jednej strony naturalna ścieżka dla nas, żeby popatrzeć na to, zastanowić się, co możemy coś tutaj stworzyć, żeby jakby być
bardziej i szerzej jakby w tym naszym docelowym rynku. Z drugiej strony retail media to jest najszybciej lub drugi najszybciej rosnący właśnie segment reklamy online w tym momencie, tak? Czyli mamy retailerów, którzy zaczynają monetyzować swoje first party data, monetyzować swoje platformy z dużo szerszą liczbą brandów, marek online i zaczynają to robić bardziej systemowo, w kierunku takim programatycznym, a nie na zasadzie jakiegoś tam, nie wiem, kupowania banerków i tak dalej, nie? Więc ta transformacja się dzieje i dzieje się bardzo szybko, w różnym tempie, w różnych miejscach na świecie. Wiadomo, Stany w tym momencie przodują, ale u nas też ten temat jest. Nawet z tego tytułu dołączyliśmy do IAB Polska, tego Internet Advertising Bureau, organizacji, która zrzesza firmy ze świata reklamy, ale też próbuje jakby wydawać polityki, działań i funkcjonowania, więc takie dosyć poważna organizacja dla reklamy. I tam też jest strasznie przyspiesza jakby fokus na retail media właśnie, nie? Że to też widzą, że to jest mega gorący temat i dlatego się chcą zaangażować w to i ściągają firmy, które są w tym temacie jakoś zainteresowane, zaangażowane, żeby tworzyć standardy funkcjonowania, czy wymieniać się wiedzą, doświadczeniami i tak dalej. Więc dużo czynników takich teoretycznych, danych pokazywało, że no to jest dobra ścieżka i następnym krokiem dla nas jest rozmowa właśnie z potencjalnymi klientami, partnerami. Wychodzimy do nich z jakimś pomysłem, próbujemy się dostać w ogóle do tych ludzi, próbujemy się dostać do konkretnych osób, czyli nie jest to jakiś cold calling czy cold emailing, tylko network, wykorzystywanie kontaktów i próba dostania się do osób, które wydaje nam się, że będą w tej firmie wiedziały coś o tym temacie i czy w ogóle to rozmawiają, czy nie rozmawiają, czy tam ten temat tam istnieje, nie istnieje i co można byłoby zrobić, żeby im pomóc. Na tą rzecz stworzyliśmy brand agencyjny retailmedianinja.com. Ona żyje, można zobaczyć. Bo stwierdziliśmy, że żeby pozyskać więcej wiedzy tak naprawdę, takiej hands-on, namacalnej, no to jest najlepsze rozwiązanie. Bo nie mamy gotowego produktu i nie wiemy, jaki produkt de facto jeszcze stworzyć, bo tych problemów, pain pointów jest bardzo wiele. Mamy jakiś jeden dominujący, załóżmy, kierunek, który chcemy zwalidować, ale poprzez działanie z potencjalnymi klientami w formie agencyjnej możemy dowiedzieć dużo więcej, dodać im pomóc i nawet zadziałać z rozwiązaniami innych firm, niekoniecznie tym, co my tworzymy, żeby zobaczyć, jak to w ogóle działa. Więc jakby jesteśmy otwarci do pomocy i do wspierania retailerów i brandów w tym obszarze. I mam nadzieję, że w tym procesie urodzi nam się jaśniejsza wizja, co byśmy chcieli zwalidować, tak, jakie pomysły. Niektóre są technologicznie, wydają się łatwiejsze, bo widzimy, że są braki w takich podstawowych rzeczach czasem właśnie u tego typu klientów. Niektóre wydają się technicznie bardzo, bardzo zaawansowane, na przykład z zarządzaniem danymi, z czyszczeniem jakby data clean roomy, tak powiem, taki termin, czyli jakby anonimizacją tych danych, żeby można było je używać w ogóle w reklamie i potem z powrotem je jakby anonimizowanie jako proces. Więc tam jakby spektrum możliwości jest bardzo, bardzo szerokie i jest duży potencjał dla różnych firm, żeby coś ciekawego stworzyć. Jakbyś wymienił, nawet nie tyle wymienił, co przypomniał sobie takie najważniejsze obowiązki, z którymi masz na co dzień do czynienia, ale nawet nie tyle, żeby je wymieniać, tylko z ciekawości, które z obowiązków, które z zadań w firmie na twojej roli sprawiają ci najwięcej radości, czy są dla ciebie takie, że mógłbyś je robić praktycznie za darmo, bez żadnego wynagrodzenia? Bardzo fajne pytanie. I mi się wydaje, że całkiem dobrą odpowiedź. Nie, że to jest kwestia wieku czy już doświadczenia, ale ostatnio sformułowałem jakby 3 rzeczy, które właśnie lubię robić, chcę robić i chcę się na nich skupiać przez resztę mojego życia. I to jest pomaganie ludziom, rozwiązywanie problemów i tworzenie rzeczy, budowanie rzeczy. Więc cokolwiek robię z tym związane, to mi to sprawia przyjemność i mógłbym jakby to robić full time. Nie wiem, czy za darmo, bo to byłoby ciężkie, ale na pewno
bezpłatnie pomagam różnym osobom, które do mnie na przykład na LinkedIn się odzywają i z jakimiś pytaniami, czy nawet, nie wiem, żebym ocenił coś, co tam jakby próbują zrobić. I nie mam z tym problemu, mi to sprawia dużo przyjemności i też uczę się przy okazji wielu rzeczy, bo taka rozmowa, tak jak ta na przykład tutaj teraz, też wymieniamy się jakimiś obserwacjami, no to też jest dodatkowa perspektywa, którą ja otrzymuję i dostaję, jakaś walidacja moich rzeczy, które mówię, na przykład w komentarzach też się dowiem, czy w ogóle to, co mówię, to ma sens, czy nie ma sensu po publikacji, więc to ma wartość zawsze w dwie strony. Muszę to potwierdzić, bo też tak się poznaliśmy, że ja do ciebie napisałem z pewnymi problemami, pytaniami, bo nasze branże trochę się przecierają, tak, zacierają między sobą. I też ta rozmowa, którą odbyliśmy, tak naprawdę bardzo mi pomogła, bo zmieniliśmy trochę znowu cennik i to pomogło tak naprawdę w rentowności, więc za to też bardzo dziękuję, bo jeszcze tego nie miałem okazji wprost zrobić. Także na pewno do tego masz predyspozycje i kompetencje. I też zaciekawił mnie i w ogóle zupełnie inaczej przedstawiłeś ten proces, niż ja bym sobie wyobrażał w waszym przypadku, bo ja myślałem, że w waszym przypadku, jak chcecie wdrożyć coś nowego, rzucać tam, nie wiem, 10 deweloperów, potem oni to robią, potem dopiero pokazujecie to klientom, zmieniacie, a tu to podejście, które pokazałeś, które opisałeś, to jest bardziej podejście nawet bardziej zachowawcze niż ja, mając znacznie mniejsze zasoby, stosuję. Także zaciekawiło mnie to, skąd właśnie takie akurat podejście do tego, a nie to powiedzmy korporacyjne, no bo nie oszukujmy się, że nawet powiedziałeś, że nie zrobiliście prototypu, tylko badacie rynek. I to mnie właśnie zaciekawiło, skąd to podejście. Wiesz co, to wynika z doświadczenia po prostu, tak jak opowiadałem, już doświadczyliśmy bolesnego zamykania bardzo dużych projektów. To nie jest fajne doświadczenie. Tak mówię, teraz w tym ludzie i powiązania i historia. Więc to jest podejście mające na celu zminimalizowanie w pewnym sensie jakiegoś ryzyka poprzez, moim zdaniem, robienie więcej ryzykownej rzeczy. Się wydaje, że to jest takie zachowawcze działanie. W pewnym sensie tak, bo nie przepalamy hajsu na zrobienie jakiegoś prosty pomysł. Retail Media Network. Robimy, tak? Narzędzie, które robi każda inna firma w AdTechu w tym momencie. Ale nawet sam osobiście na jednej konferencji w Nowym Jorku słyszałem, że właśnie jaki jest sens robić 110 Retail Media Network, to trzeba konsolidować i tak dalej, więc nie chciałbym i wydaje mi się, że to dobrze rezonuje w organizacji, wrzucać wszystkie zasoby w jakiś jeden pomysł i od razu to robić, jeżeli nie czujemy, że to faktycznie ma sens i klienci o to nie pytają i nie ma w tym wartości. Trochę inaczej jest w istniejących produktach, gdzie ten feedback jest dużo bardziej bezpośredni, jest powiązany z tym, co już istnieje, więc tam zainwestowanie developmentu, czasu, pracy w jakieś pomysły, które dopiero będziemy w jakiś stopniu walidować bardziej, ma sens. Ale jak robisz coś od zera, no to dla mnie podejście na zasadzie zatrudniamy zespół deweloperski, czy przenosimy jakiś, po prostu robimy coś i lecimy z tym, dla nas jest zbyt ryzykowne. Ja mówiłem zespołowi, że to jest bootstrap. Mamy zero inwestycji, mamy pomysły, wiemy, że ma to sens, działamy guerrilla po prostu marketingowo czy developmentowo. Jak poczujemy, że faktycznie coś zażera, no to wtedy nie ma problemu, żeby to sobie przenieść i zacząć faktycznie coś robić. A nawet pomysł, jak gdyby sama idea i ten rynek na tyle się spodobał zarządowi całej grupy, że jest możliwość zostania inwestowania jakby na taki dodatkowy projekt. Więc zasoby są, tylko one czekają na właściwy moment, bo w tym momencie nawet nie wiem, co mieliby budować, bo tych pomysłów jest wiele różnych i rynek jest też tak specyficzny, że czasem jakby masz dwóch klientów, oni mówią ci zupełnie przeciwne rzeczy. Więc nie mamy jeszcze takiego potwierdzenia jakiejś grupy, że faktycznie jest sens iść do nich z czymś takim namacalnym, żeby oni nam to jakby odbili od nas.
No ale to w końcu nastąpi, tak? To jest kwestia tej masy rozmów i zobaczenia, co faktycznie ma sens, co może zadziałać. Jak oceniacie dany projekt? Czy to musi być projekt, który od razu ma na celu robić setki milionów? Czy to może być, czy nawet widzicie, że nie wiem, może robić dany projekt 10 milionów i to było coś, co byście realizowali? Czy proces decyzyjny jest taki, że to musi być naprawdę coś takiego, co można skalować w dziesiątki, setki milionów złotych? Jak zawsze to zależy, bo to potem zależy od kosztów i de facto EBITDA, profitability tego projektu. To może być coś, co przynosi 2 miliony złotych rocznie, ale kosztuje tyle co nic. Tak naprawdę było stworzone, działa i tam jest jakiś minimalny maintenance, więc jakby czysty zysk jest bardzo, bardzo atrakcyjny. Czyli nawet coś takiego moglibyście Mogłoby zrobić? być. Wtedy masz dodatkowy jakiś produkt, który jest w ofercie i sobie działa. Oczywiście, że idealnie byłoby znaleźć pomysł, który tam, wiesz, unicorna od razu z tego pomysłu zrobimy, ale takich pomysłów, no to nie jest hop-siup i liczenie na to, że taki pomysł się od razu znajdzie i będziemy wiedzieli, że o, to jest to mogę przy ciebie za 10 lat i będę ci mówił, no jeszcze researchujemy to, wiesz, bo jeszcze tego pomysłu nie znaleźliśmy po prostu. To tak nie działa, mi się wydaje. To raczej działa w ten sposób, że masz pomysł, który jest, wydaje się, że będzie dochodowy w jakimś bliskim okresie czasu i wtedy patrzysz, czy on może się skalować bardziej, czy nie. Ale już kluczowym czynnikiem dla nas, przynajmniej w naszej sytuacji, tutaj mówimy o firmie, która finansuje te rzeczy z własnych przychodów, z innych produktów. Nie mamy jakby pieniędzy inwestorów i nie szukamy jakby takiego źródła finansowania. On musi być dochodowy w jak najkrótszym okresie czasu. Więc jakby ta walidacja jest taka, że rozmawiamy z różnymi klientami potencjalnymi i widzimy, że jest jakiś pattern, że to by miało sens, to by miało sens, to by miało sens, fajnie, albo ten sam problem jakby się powtarza i widzimy, że nasza sugestia rozwiązania rezonuje, to wtedy robimy jakieś MVP, wtedy z nimi rozmawiamy, wtedy oni mówią, zapłaciłbym za to, wtedy tworzymy z tego coś większego i wtedy potencjalnie to może skalować. Czy to się wyskaluje do kilku milionów, czy do 100 milionów, wtedy dopiero wyjdzie tak naprawdę w trakcie. A ja też jestem osobiście jakby, nie wiem, orędownikiem, czy jakby moim zdaniem zaczęcie pracy nad jakimś projektem automatycznie generuje inne pomysły i otwiera możliwości na inne jakby projekty, inne rzeczy, które się mogą pojawić na tym rynku. To, że rozmawiamy z tymi ludźmi na ten temat, my się dowiadujemy wielu różnych rzeczy, które nam pomogą na przykład w istniejących produktach. Bo się okazuje, że ktoś ma braki w takich podstawowych rzeczach, które my możemy jakby zrealizować od razu tym, co już mamy. Nie musimy nic budować na przykład, nie? Więc to jest jakby zawsze dużo różnych rzeczy dookoła tego się dzieje. Dlatego fajnie jest mieć zespół, który nie jest gigantyczny, ale też może więcej niż jedna osoba, bo wtedy ta jedna osoba faktycznie skupia się na tym, co mamy tutaj dowieść i zwalidować i sprawdzić, a inne osoby patrzą na te poboczne rzeczy, ewentualnie wyciągają z tego wnioski i próbują coś jeszcze innego zrobić. To, że ten proces walidacji tak u was wygląda, to jest dla mnie niesamowita lekcja, szczególnie powinna być przerabiana przez osoby, które naprawdę chcą stworzyć swój własny produkt i pomysł, bo macie bardziej zachowawcze i bardziej zdroworozsądkowe podejście w firmie, która generuje 250 miliona przychodu, niż początkowe osoby w biznesie, stażyści, czy osoby, które jeszcze nie prowadziły w życiu działalności gospodarczej. Oni by każdego pozatrudniali i od razu by zbierali inwestorów, także takie mam... Znaczy wiesz, no tak to czasem działa i to czy to się może uda, ciężko powiedzieć. Ja mówię tak, to wynika też z doświadczenia, bo de facto te projekty, które robiliśmy w przeszłości, ze czasów CodeWise, to właśnie wyglądały tak stereotypowo, powiedzmy, czyli mamy pomysł, dobra, no to co potrzebujemy? Potrzebujemy lidera tego projektu i to z deweloperów tam dokładamy, już coś próbujemy tworzyć, aż nie wiemy co, ale coś tam próbujemy tworzyć, mamy jakiegoś deka na 500 slajdów i turnę po różnych firmach i tak dalej, żeby coś zwalidować. No i koszt czegoś takiego jest już naprawdę bardzo duży, odczuwalny, a potem się okazuje, że na przykład nie ma z tego żadnego zwrotu, nie? Czy ten produkt, który zamykaliśmy, który po prostu na dzień dobry był gigantycznym kosztem, tam po prostu były ogromne koszty, duży zespół w to włożony, też zespół, który był w UK, na przykład przez kilka lat funkcjonował, także sobie możesz wyobrazić nasze koszty razy 5 i wiesz, i to właśnie potem jest too big to fail. To też jest bardzo oklepane, ale to też jest prawdą. Są projekty, które są za duże, żeby upaść, bo już ktoś włożył w to tyle pieniędzy, że po prostu
zwłaszcza w organizacjach, to są twoje własne, no to w pewnym momencie upadnie, bo już nie masz tych pieniędzy, ale jeżeli to jest firma, która ładuje w coś i już wiele osób jakby postawiło to swoje karki, że nie, to będzie, ale nie działa, no to będą pompować, aż ktoś faktycznie bardzo wysoko nie powie, że enough, nie? Że już nie działamy z tym, więc też taki może być scenariusz i bardzo chciałbym tego uniknąć. Stąd jakby to odwrócone podejście. Przy czym ja oczywiście chciałbym już robić jakiś MVP, chciałbym już mieć coś namacalnego, chciałbym już gadać z klientami, chciałbym to jakoś skalować i rozwijać, ale to musimy, powiedzmy tak, ten projekt intermediowy jest jeszcze w takiej fazie faktycznie sprawdzania, co powinniśmy zrobić. Ten drugi, gdzie jest de facto jedna osoba, tam jesteśmy dużo bardziej już bliżej jakby potencjalnego rozwiązania. Tam jest to dużo bardziej zawężone, coś, co chcemy stworzyć i tam już z jakimiś takimi mokami, z czymś takim już faktycznie do potencjalnych partnerów uderzamy, więc też troszkę już jesteśmy bardziej zaawansowani, może jest mniej ludzi. To zależy od rynku i tego pomysłu, który masz tak naprawdę. Nie? Z drugiej strony w tym mniejszym projekcie developmentu prawdopodobnie będzie bardzo, bardzo mało. Tym kiedyś to może być większe niż cała nasza aktualna firma tak naprawdę. Myślę, że też u Roberta Greena, jak on wdrażał i leciał właśnie tak na żywioł, sprawdziło się przede wszystkim w początkowym okresie to, że on sam był klientem tych produktów. I Tak. to jest kluczowe i to jest też jedna z takich rzeczy, którą ja osobiście przerobiłem, że w zasadzie wszystko, co my robimy, to jest coś, co ja chciałem kupić, tylko tego nie znalazłem. I nie było, dajmy na to, takiego narzędzia, które zrobiliśmy i przez to ono powstało i wydaje mi się, że wtedy to jest dobra droga. Co prawda jedno narzędzie, które chyba najwięcej mnie kosztowało w życiu, rzeczywiście takiego nie było, rzeczywiście była taka potrzeba rynkowa, tylko nie zrozumiałem tego, że alternatywne metody są na tyle, jakby to powiedzieć, na tyle łatwe i skuteczne, że ten produkt się na przykład nie spinał. Także to też taka ciekawa lekcja i jestem teraz jak najbliżej tego właśnie walidowania, które ty przedstawiasz. Myślę, że każdy, kto rozwija swoje produkty, powinien w tym kierunku właśnie iść. Kolejne pytanie dotyczy przede wszystkim innowacji wewnątrz tych produktów, które macie. To znaczy, jak spowodować, żeby zespół i osoby, które pracują z klientami, czy to w dziale handlowym, czy to customer support, żeby one były w stanie jakoś przecedzić i przekazać dalej te pomysły od klientów, bo wydaje mi się, że wcale nie jest to takie oczywiste, a przynajmniej mimo, że my mamy jakąś zakładkę w CRM-ie na pomysły i na to, co można by było wdrożyć i usprawnić, gdzie teoretycznie powinny lądować wszystkie rzeczy, które są oczekiwane przez klientów i też rzeczy, które powiedzmy dany pracownik wymyśli, to mimo wszystko u nas nie funkcjonuje tak dobrze, jakbym chciał, patrząc przez pryzmat tego, ile rzeczy gdzieś tam zostały wymyślone przez zespół, a ile rzeczy zostały wymyślone przeze mnie. Znacznie bardziej chciałbym, żeby więcej tych rzeczy było wymyślanych przez zespół czy przez klientów, a mam wrażenie, że tego jest za mało i zastanawiam się, jak wy sobie z tym radzicie. No to jest trudne, jak najbardziej. To wydaje mi się, to wymaga połączenia przynajmniej dwóch rzeczy. Jedna rzecz to jest aż taka do przesady komunikacja, zwłaszcza na początku, że tak, my chcemy ten feedback, wspierajcie feedback, przekazujcie feedback, chcemy feedback od klientów, czego potrzebują, co nie działa, czemu nie działa i tak dalej. Od różnych zespołów. Każdy customer facing zespół takie coś mógłby de facto zbierać i dostaje, tylko pytanie, co potem z tym robi. I co potem z tym robi, moim zdaniem, i u nas to przynajmniej się sprawdziło, zależy bardzo od dobrze działającego product managementu. Czyli osoby, które zarządzają produktem, te osoby są odpowiedzialne za zbieranie i walidowanie pomysłów na feature'y, na rozwój, na zmiany, na bugi i tak dalej. Tak? To są te osoby, które to zbierają, przesiewają, usprawniają, definiują i potem przekształcają na coś, co de facto development powinien zrobić lub nie. I jeżeli to nie działa dobrze, no to ten feedback nie będzie docierał. To jest też ważne, bo moim zdaniem dosyć łatwo można dostawać feedback od działu sprzedaży. Jeżeli sprzedawca poczuje, że ok, ktoś ma taki ból, na przykład tego nam brakuje,
no to ja to zgłoszę dalej, zrobimy to i ten klient by mi kupił, więc kupi, dostanę lepszy target zrobiony, dostanę większą tego jakby wypłatę, tak, finalnie. Prosty niby mechanizm, ale jeżeli taka osoba takich pomysłów kilka prześle dalej i nic się kompletnie z nimi nie wydarzy, to już tego kolejnego nie wyślę. I nawet jeżeli te pomysły są nie do realizowania, tutaj znowu wchodzi ten product management, który musi być dobrze skonstruowany, to ten feedback loop musi być bardzo dobry. Czyli super, że dałeś na ten pomysł, klient może ma rację, ale to jest na razie tylko jeden taki feedback. Poczekajmy, aż zbierzemy, nie wiem, zależy od skali, kilkanaście, kilkadziesiąt podobnych sygnałów i wtedy dopiero przejdziemy z tym dalej na przykład. Bo nie wiem, bo to się wydaje jako to będzie duży projekt dla developmentu, więc nie możemy na podstawie jednego tylko już od razu coś z tego budować. A może być, to jest proste usprawnienie i to możemy wrzucić jako dodatek naprawdę do następnego sprintu i fajnie to będziemy realizować. Albo w ogóle powiedz temu klientowi, żeby spadał na drzewo, bo takiego czegoś nie zrobimy, to w ogóle jest nie nasza branża, nie nasza działka i to nie jest dla naszego produktu, ale ten handlowiec musi musi zrozumieć, musi wiedzieć, że to, co przesyła dalej, jest sprawdzone, jest zopiniowane i dostaje tę informację z powrotem, bo on też do klienta potem będzie musiał wrócić, bo jeżeli kogoś zapyta o feedback, hej, drogi prospekcie, kliencie, czy ktokolwiek, co myślisz? Też powie, fajnie, ale brakuje wam tego, no to on potem musi powiedzieć, dobrze, fajnie, dostałem informację od produktu, na razie jeszcze poczekamy z tym, ale jest to na liście takich pomysłów, które będziemy może realizowali i to jest lepsza wiadomość niż brak wiadomości, bo powiedział komuś, a ten powiedział, nie obchodzi mnie to, nie? Więc to jest system na czym połączonych. To musi ze sobą działać i musi być przepływ informacji w obie strony. Bez tego no to ten feedback, nie ma sensu zbierać feedbacku przez te zespoły, po prostu, bo z nim nic się nie dzieje. Z tym feedbackiem musi coś się dziać. Ktoś musi go obrabiać, ktoś musi go walidować, ktoś musi dawać feedback zwrotny, który potem może pójść do potencjalnego klienta, czy ktokolwiek ten feedback przekazał. Kolejna ciekawa lekcja dla mnie, bo rola product manager, czy całkiem, to jest właśnie moja rola teraz. Ja sobie myślę, kurczę, przecież my nie mamy takiej roli, to jest moja rola tylko i wyłącznie i pewnie dlatego to tak wygląda. Ale rzeczywiście przy większej skali taka osoba też jest kluczowa, żeby zbierać feedback z każdego działu i patrzeć na to, jak to wpłynie na produkt. Także ciekawi mnie w jakim momencie też taka osoba powinna zostać wprowadzona. Jak ty się zapatrujesz? U nas jest teraz tak około 20 osób w firmie. Czy to jest taki moment, a jeżeli tak, to czy product manager to powinien być tylko i wyłącznie od jednego produktu, czy tak jak my mamy teraz w zasadzie trzy rodzaje produktów, nazwijmy to ta osoba powinna być, czy byłaby w stanie być odpowiedzialna za wszystkie trzy. Teraz ja oprócz tej roli, wszystkich innych ról, których nikt nie chce robić, sprawuję, to też jestem tym product managerem, ale ciekawy jestem, jak ty byś do tego podszedł. Nie jestem jakimś super teoretykiem wiedzy product managementowej, tam na pewno są jakieś wytyczne, teorie ze Scruma, z Agile'a i tak dalej, jak to powinno wyglądać. Myślę, że też dużo osób ma swoje własne doświadczenia i opinie. Z moich doświadczeń przeważnie przypisanie product managera wynika z zapotrzebowania zespołu deweloperskiego. Jeżeli masz jeden zespół deweloperski, załóżmy, nie wiem, 5-osobowy, to on skądś musi dostawać zlecenia, tak? No i w tym momencie, jeżeli ty jesteś w stanie tym dalej zarządzać, to jesteś product managerem i jest ok. Jeżeli ty już nie jesteś w stanie tej ilości tasków, nie wiem, projektów, epików i tak dalej, to organizować, że to miało ręce i nogi, przekazywać ten feedback, właśnie tworzyć z niego zadania, które idą dalej, to tam powinien się pojawić product manager. Jeżeli masz 3 takie zespoły, to teoretycznie każdy powinien mieć swojego product managera. W dużych organizacjach może być podział na dane, nie wiem, wertykały rynku lub tam industries, które próbujecie obsłużyć i może być osobą do jednego, osobą do drugiego, bo się specjalizuje też w tym temacie, jak gdyby, nie? Taki totalnie uniwersalny product manager to moim zdaniem może być ciężkie, jeżeli robisz 2 zupełnie różne rzeczy. Mamy 2 produkty i tutaj jeden product manager miałby problem, ponieważ są zupełnie inne te platformy
inaczej funkcjonują, inaczej z klientami współpracują, inaczej wygląda strona biznesowa w obu tych produktach, więc tutaj raczej to będzie specjalizacja. Mógłby być potencjalnie jeden jakiś taki head ogarniający procesowo, ale stricte praca z deweloperami, z biznesem, ta komunikacja, no to już ktoś musi być dedykowany. Od kiedy to zacząć? No to wydaje mi się, że ty byś musiał wiedzieć, kiedy ty byś poczuł, że to jest coś, co mógłbyś zdelegować komuś, że dostajesz tyle tych różnych sygnałów, które powinny być obrobione, że ich nie jesteś w stanie zrobić, bo chciałbyś więcej o tych zespołów. No ale to ty byś musiał poświęcić czas, żeby to tych zespołów wyciągać, coś z tym zrobić, tak jak mówię, dać im feedback jakby zwrotny, co z tym się dzieje, to co ma sens przekształcić na zadania dla developmentu, działać z deweloperami, czy działa, nie działa i tak dalej. No i to wszystko mógłby robić jeden product manager na przykład, nie? Zamiast ciebie. Pytanie, czy to jest, no to tak, nie wiem, chcesz mieć executive assistant, to w jakimś celu chcesz mieć taką osobę, żeby cię odciążyła z jakichś zadań, to też jest odciążenie z jakichś zadań. Tam nie robi sprzedaży, masz do tego handlowców, nie? No to jest jakby, to jest kolejny obszar i on moim zdaniem mógł być game changerem, jeżeli faktycznie produkt to jest najważniejsza część tego, co tutaj tworzycie i bez produktu nie byłoby sprzedaży, bo to jest też bardzo ważne. Nie? Tak. Bardzo ciekawe. Ciekawi mnie też, jak taka struktura powinna rosnąć i myślę, że kiedyś może uda nam się taką rozmowę jeszcze przeprowadzić, jak z twojej perspektywy taką strukturę rozwijać. Myślę, że wyczerpaliśmy dużo wątków dzisiaj, także bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Trzymam kciuki za wasze wszystkie projekty. Jedyne, co mi jeszcze przychodzi do głowy tak na koniec, jako taka wisienka na torcie, jakie twoim zdaniem kompetencje potrzebne są do tego, żeby być dobrym CEO? To jest bardzo trudne pytanie. Czy to charakterologiczne, czy po prostu takie osobowościowe? Wydaje mi się, że to bardzo zależy od organizacji. To jest tak jak ze stylami zarządzania, tak? Jest autorytarny, jest servant leadership. Ostatnio nawet dyskutowałem na LinkedInie odnośnie facylitacyjnego stylu zarządzania. I moim zdaniem, jak ktoś odpowiada, że ja mam taki styl, no to moim zdaniem ma mało doświadczenia, bo moim zdaniem masz taki styl, jaki jest wymagany w danej sytuacji. Twój styl będzie inny z działem sprzedaży, z deweloperami, z produktem w przyszłości, czy z client success, tak? Albo tworzysz zespół, to twój styl jest troszkę inny, jak tworzysz zespół od zera, niż jak masz doświadczony zespół, który już 5 lat działa ze sobą. To są zupełnie inne sytuacje i trzeba się do tego dopasować, więc dobry CEO na pewno powinien umieć dopasować się do swoich różnych jakby obszarów firmy. Jakby z mojego doświadczenia, co daje dużą wartość dla mnie, to jest to, że przeszedłem właśnie tą drogę przez różne działy w firmie. Od account managera po ten C-level. Pracowałem ze sprzedażą, z marketingiem, z customer facing zespołami, z supportem, finalnie z produktem. Na pewnym etapie w Volumie tworzyłem od zera zespół produktowy, product managerski, więc też musiałem się dużo rzeczy nauczyć, dowiedzieć. Brałem udział w backlog review, tworzyliśmy te rzeczy od zera. I teraz to bardzo procentuję, bo mogę na te tematy po prostu rozmawiać i mieć jakieś doświadczenie z tym takie hands-on. I jak dyskutuję z kimś, kto jest naszym CPO na temat, nie wiem, jak rozwinąć zespół produktowy w jeden z produktów, no to mogę to zrobić. Jak ktoś nie ma tego doświadczenia, to jest bardzo trudne, bo to jest bardzo specyficzny obszar na przykład. Więc taka różnorodność doświadczeń, moim zdaniem, bardzo procentuje. I też to potem wychodzi, jeżeli ktoś miał ścieżkę kariery bardzo specjalistyczną i doszedł do C-levelu i potem wszedł na CEO, ta osoba moim zdaniem ma większe trudności z odnalezieniem się w tej sytuacji, chyba że ma bardzo konkretne zadanie, bo też może być tak. Masz firmę, która ma inwestorów lub jest na giełdzie i jest po prostu zarząd, który ma jakieś cele, no i daje takiego CEO, który te cele zrealizuje i to może być stricte bardzo specjalistyczny CEO, który ma, nie wiem, sprzedać firmę, no to będzie miał taki skillset i on tam wtedy nie musi być super doświadczony w różnych obszarach, bo po prostu ma to zoptymalizować, wyciągnąć wyniki i sprzedać, tak? Zrobić ładną wersję firmy i zmonetyzować wszystko. A jak mówimy o, nie wiem, jakimś bardzo long-term działaniu, no to wtedy też są znowu inne potrzebne skillsety. Także to bardzo zależy od sytuacji i dlatego w większej skali organizacji, zwłaszcza gdzie tam już jest ten zarząd, już są inwestorzy, którzy mogą zmienić tego CEO, mogą zdecydować, to powinni się zastanowić,
na tym etapie rozwoju firmy, kto byłby najlepszą osobą. I to jest też często pewnie u founderów sytuacja, czy kiedy founder jest odpowiednią osobą do zarządzania całą organizacją, a kiedy powinien zmienić jakąś rolę, załóżmy, i powiedzieć kogoś, kto będzie lepszy na tym etapie jakby skali na przykład, nie? Czy przy aktualnych celach, planach rozwoju organizacji. To są tego typu rozkminy. Więc czy jest jakiś idealny wzorzec CEO? Moim zdaniem nie ma. To wszystko zależy od danej firmy, od tego, jakie są cele tej firmy i w jakim stanie rozwoju swoim jest na przykład, nie? Z mojego podwórka właśnie tutaj było wyzwanie dla Roberta, który był świetny na etapie tym startupowym, founder-led, jak to się teraz tak ładnie nazywa, to co powiedziałeś, że on był tym klientem zero, że on wiedział, co robimy i tak dalej, ale potem, jak dochodziły inne projekty, zrobiło się nagle ponad 200 osób, kompletnie nie, że tego w ogóle nie interesowało, to on też nie wiedział, jak się w tym odnaleźć, jak gdyby, nie? I to było jedno na pewno z przyczyn problemów, przez które te inne projekty się nie powiodły, nie? Bo tam pewnie można było zrobić dużo rzeczy po drodze inaczej, ale to się nie wydarzyło. Braku doświadczenia czy zainteresowania takimi tematami. Poruszyłeś jeszcze taki wątek jak to, że inaczej rozmawia się z działem handlowym, inaczej z deweloperami. Myślałem, że tylko ja mam takie przemyślenia, ale rzeczywiście ta umiejętność chyba dopasowania się do tego, z jakimi ludźmi się rozmawia i umiejętność właśnie współpracy z wieloma typami, z wieloma rodzajami ludzi, to też jest chyba takie bardzo istotne. Bo jak ktoś ma na przykład taki styl autorytarny i dobrze będzie w stanie prowadzić firmę budowlaną, to już taką firmę, taką grupę firm jak u was, wątpię, że byłby w stanie poprowadzić, bo jego styl zarządzania, gdyby nie zmienił się i nie był bardziej elastyczny, spowodowałby, że firma by się po prostu rozsypała. Zdecydowanie tak. To jak najbardziej. To, co powiedziałeś, umiejętność dostosowania się do osób, działów, sytuacji, to byłby taki must have, mi się wydaje, CEO dobrego, żeby móc funkcjonować. Nieważne, jaką ma, nie wiem, cel, czy funkcję, czy jakiś tam, nie wiem, target ustalony przez osobę wyżej, czy przez samego siebie, jeżeli jest founderem tak naprawdę, no to umiejętność współpracy z różnymi ludźmi to jest podstawa, no bo jednak jako CEO jest odpowiedzialnym za wszystko, za każdy jeden obszar firmy i trzeba umieć się dogadać od CFO po osoby pomagające w organizacji biurem na przykład, tak? I te wszystkie osoby mają wpływ na to, jaka jest kultura, jaki jest vibe w miejscu pracy między ludźmi. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić, no to będzie problem. Jeszcze raz ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że spuentowanie tym ostatnim zdaniem, jeśli nie potrafisz tego zrobić, to będzie problem. Jest idealnym podsumowaniem naszej rozmowy. Was proszę o komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach tutaj. Zapraszam też do subskrypcji i serdecznie dziękuję, że byliście z nami w trakcie tej rozmowy.